nową płytą Atlantide Superluminal wchodzi w ostateczną fazę. Miksy. Chcemy, aby brzmienie na tej płycie było absolutnie fenomenalne. Było totalnym gazem, top notch. Dlaczego nie kupiłem najlepszych monitorów na świecie? Opowiadałem w części pierwszej. Ale nic nie szkodzi, bo mamy zupełnie, absolutnie fantastyczny nowy system monitoringowy, w którego w skład wchodzą pasywne monitory Amphion 115 zasilane wzmacniaczem HyperX Encore 252MP. A żeby było mało, do tego subwoofer Kali Audio WS12 i pasywna zwrotnica crossover DBX-a 223XS. Ha! Prosto z Finlandii. Do góry nogami. Malutkie, ładniutkie. Super. Zobaczcie, ile są mniejsze niż klasiki. Ale wielki sub. Ale wielki sub. Ale ma wszystko, co potrzeba. Foot switch. W tym filmie wyjaśnię, dlaczego wybrałem właśnie taki system monitoringowy oraz opowiem, dlaczego wydaje mi się, że jest to najlepszy setup w tym budżecie. Tym będziemy wciskali fuza, ale wszystko po kolei. Hej, tutaj Fabian. W naszym wielkim teście monitorów pierwszy raz zetknąłem się z sygnaturą brzmieniową firmy Amphion. Miałem na testach 118 monitory, które absolutnie od razu zachwyciły mnie swoim brzmieniem. Od razu wiedziałem, że to jest monitor do miksu, tym bardziej bardzo kompatybilny z moimi potrzebami i tym, w jaki sposób rozumiem muzykę. To było spotkanie na tyle specjalne, że postanowiłem kupić mniejsze 115. To w końcu dlaczego 15, a nie 18? Decyzję podjąłem trochę w ciemno i trochę przy pomocy filtrowania treści z internetu. I uwaga, jestem dużo bardziej niż zadowolony. O różnicach pomiędzy 18 a 15 opowiem trochę później. Teraz chciałbym się skupić na modelu, który widzicie trochę za moimi plecami. 115 to konstrukcja absolutnie pasywna, z pasywnym radiatorem z tyłu, woofer 5,25 cala, tytanowy jednocalowy gwizdek, falowód z umywalki, czyli z korianą. Koniec. Zero DSP, zero AI, zero niczego. Są całkiem malutkie, ale grają fantastycznie. Potężnie, grubo. U nas w studio schodzą do 40 Hz, co jak na te gabaryty i 5-calowy woofer w zasadzie jest kosmicznym wyczynem. Mają olbrzymią ilość swojego własnego charakteru. Są pełne punchu, pełne energii, pełne dynamiki i rewelacyjnie reagują na transienty. Są piekielnie szybkie. Przestrzeń, którą budują, jest fantastycznie bliska, niemalże intymna, wszystko jest w zasięgu ręki, szczególnie średnica. Wszystko jest bardzo poukładane, tak jak lubię. Amphiony są często opisywane jako współczesny następca legendarnych NS10. Z tego co pamiętam, brzmienie NS10 nijak nie jest podobne do Amphionów 15 czy 18. Ale mimo wszystko ludzie, którzy przyzwyczaili się pracować na NS10, będą czuli się bardzo komfortowo. To wynika trochę z charakteru brzmienia ogólnej sygnatury, jaką generują Amphiony. Dźwięk jest dosyć suchy, ale bardzo szybki, bardzo punktowy i bardzo czytelny w średnicy. Mimo bardzo dużej ilości własnego charakteru, własnego brzmienia, a to za tym idzie nie do końca płaskiej charakterystyce częstotliwości, Amphiony brzmią bardzo neutralnie. I to wszystko zmierza ku rewelacyjnym wynikom, jeśli chodzi o translację. Amphiony są dla mnie magiczne z jednego bardzo pewnego, konkretnego powodu. Błyskawicznie pokazują, jak dobrze albo jak niedobrze brzmi muzyka. Jeśli nie brzmi dobrze, to pokazują, gdzie dokładnie leżą te problemy i w jaki sposób się z nimi uporać. Są trochę jak osobisty doradca, przewodnik dźwiękowy,
który motywuje do pracy, jeśli słyszymy, że nasz miks nie jest skończony. I pracujemy do tego momentu, aż wszystko zacznie dobrze grać. I to jest taki punkt załamania. W pewnym momencie wszystko nagle okazuje się, że jest wspaniale. I jeśli to wspaniale usłyszymy na Amphionach, to prawdopodobnie wszędzie będzie wspaniale. Ale ta praca jest bardzo fajna, ponieważ jest szybka i efektywna. Amphiony optymalizują ten proces, pomagają. W poprzedniej części tego wideo opisywałem Prometheusy, prototyp monitorów, które wyprzedzają Amphiony pod względem technicznym, technologicznym, pod względem jakości transmitowania dźwięku. Ale jakość głośnika to nie wszystko. Pytanie, jak się sprawdza w pracy. I teraz tak. Amphiony mają tendencję do wyolbrzymiania problemów w miksie. Na Prometheusach różnica między problemem a brakiem problemu w miksie pokazywana jest przez wiele odcieni szarości. Tych odcieni szarości Amphion w imię dobrego lub złego pokazać nie potrafi. Działa trochę bardziej zero-jedynkowo. W związku z tym podejmowanie decyzji na Amphionach jest niemalże oczywiste. Jest bardzo szybkie, efektywne i jako Amphion, jako taki osobisty doradca dźwiękowy prawie nigdy się nie myli. Poza tym Prometheusy nie mają własnego brzmienia, a Amphiony mają i to bardzo. Miksujesz przeciwko temu brzmieniu, przeciwko tej charakterystyce, sygnaturze dźwiękowej. To trochę inna filozofia pracy. One pokazują, co jest nie tak, ty reagujesz. One podpowiadają, co zrobić. Pyk, pyk, bam, bam, tutaj kompresja, tam korekcja, od problemu do problemu i lecimy dalej. Chwila nieuwagi, a miks zaczyna brzmieć jak skończony. Ta szybkość i efektywność w pracy, w miksie, ta szybkość w podejmowaniu decyzji bardzo buduje zaufanie do sprzętu, do monitorów, do Amphionów, ale również i do samego siebie jako inżyniera miksu. Zachowują się właśnie trochę jak taki osobisty asystent miksu. Prowadzą Cię niemalże za rękę w całym procesie od początku do końca. Amphiony podpowiadają, które tematy są super istotne i którymi należy zająć się priorytetowo. Podpowiadają również, które tematy są niefajne i którymi zajmować się nie powinniśmy, ponieważ wejdziemy z tym wszystkim jak do jakiejś studni wiecznego poprawiania i niezadowolenia. One niemalże krzyczą: tu jest problem, to trzeba poprawić, zobaczysz, będzie lepiej. Nie brzmi, siedzisz i robisz, aż zabrzmi. A jak zabrzmi, ale praca z nimi jest łatwa, szybka, efektywna, a to dlatego, że podejmowanie decyzji jest oczywiste. Amphiony mają niesamowitą kohezję w średnicy pasma. Wszystko jest tak potwornie zwarte, sklejone ze sobą, niczym monolit. I one pokazują bardzo łatwo, niemalże uczą, w jaki sposób budować ten monolit, w jaki sposób upiększać, w jaki sposób tworzyć ornamenty na nim, ale również podpowiadają, czego nie robić, aby nie zburzyć tego monolitu. Para 115 kosztuje w okolicach 10 000 złotych. Rekomendowany przez Amphiona AMP700 prawie drugie tyle. Ja chciałem trochę zoptymalizować wydatki, zrobiłem obszerny research na temat modułów wzmacniaczy w klasie D. Odpowiedzią jest moduł Hypex Encore 252MP. Jest to bardzo popularna konstrukcja, która znajduje się jako składnik wielu również komercyjnych konstrukcji. To tutaj to konstrukcja DIY, a w zasadzie bardziej klocki Lego, ogólnie dostępne, ponieważ w zasadzie składa się z 3 rzeczy. Jest to kostka Hypexa, jest to budowa Gent Audio bardzo popularna oraz kilka detali. Składa się to nie więcej niż 15 minut, więc no brainer. Czy 3 razy droższy AMP700 brzmi lepiej niż Hypex Encore? Nie sądzę. Na pewno brzmi inaczej, chociaż nie miałem możliwości bezpośredniego porównania. Ale też nie trzeba być takim bardzo wielkim sonicznym heretykiem, ponieważ moduły Hypex Encore są częścią, składnikiem bardzo wielu znanych konstrukcji. Na przykład dokładnie ten sam moduł napędzał testowane przez nas ex machiny pulsary. Również w Prometheusach znajdują się moduły Hypex Encore. Poza tym moduły klasy D są znane, słynne z tego, że oferują efektywne wzmocnienie, prąd z minimalnymi możliwie
z zniekształceniami, co skutkuje tym, że w zasadzie dostajemy dźwięk z minimalnym zabarwieniem. Pewnie większą różnicę dźwiękową zrobiłyby kable. Ale stop! Jedyne kable, o których chcemy rozmawiać na tym kanale, to te, o których opowiadał Ganch w tym filmiku. Subwoofer kupiłem z dwóch powodów. Przede wszystkim chciałem się zaopiekować trochę moim zbirem. Mody tego pomieszczenia generują dosyć uporczywego dipa w rejonie 90 Hz. Jak wiadomo, adaptacja pomieszczenia akustyczna jest dosyć mało efektywna na podstawowe mody pomieszczenia, a szczególnie dipy. Efekty tej adaptacji będą totalnie niewspółmierne do ilości zaangażowania oraz poświęconych na to środków. Najbardziej efektywnym sposobem, jaki znam, jest właśnie zaangażowanie w system monitorowy systemu subwooferów i kształtowanie charakterystyki brzmieniowej studia poprzez alokację tych subwooferów, alokację monitorów oraz ustawienia crossoverów. Tutaj na razie jest tylko jeden sub, ale z efektów jestem już bardziej niż zadowolony. Drugi powód nabycia subwoofera to fakt, że One 15 to nie ma co się oszukiwać, ale to nie jest system pełnopasmowy. O ile na etapie miksu, na etapie właśnie miksowania, tworzenia brzmienia same poradzą sobie doskonale, to tyle mamy również inne etapy, jak pisanie muzyki, jak komponowanie, jak odsłuch muzyki i chcielibyśmy mieć dostępne całe pasmo od 30 Hz aż do samej góry. Kali Audio WS12 to gigantyczny sub z 12-calowym wooferem. Wybrałem go ze względu na olbrzymi zapas mocy, za ilość funkcji, które oferuje oraz za możliwość bypassowania subwoofera. Niestety hiss, ten taki szum wysokich częstotliwości generowany przez wewnętrzną wbudowaną krosownicę subwoofera wydał się dla mnie trochę zbyt uporczywy i postanowiłem poradzić sobie z tym problemem. Udałem się do supportu Kali Audio, zresztą bardzo lubię tą markę i oni mi też poradzili, żeby zastosować zewnętrzny crossover, a dokładnie model DBX 223XS. Problem hissu się rozwiązał, natomiast mój foot switch do subwoofera stał się nieprzydatny. Aktualnie zwrotnica jest ustawiona na 120 Hz. Na początku chciałem, żeby te bardzo dynamiczne, szybkie woofery Amphionów grały jak najniżej i na początku chciałem ustawić zwrotnicę, punkt podziału pasma jak najniżej się da. Niestety byłoby to ze szkodą dla akustyki pomieszczenia. Jest 120 i dobrze. Kali WS12 to z pewnością nie jest optymalny system do współpracy z Amphionami. Przydałby się subwoofer zbliżony prędkością do Amphionów, coś pokroju Neumanna KH750. Mimo wszystko jest naprawdę dobrze. Większość internetowych, w miarę wiarygodnych źródeł mówi dokładnie tak samo. Cała seria studyjnych monitorów Amphiona to jedna wielka soniczna rodzina, jeden rodowód, jedno wspólne brzmienie, jeden wspólny charakter, jedna sygnatura brzmieniowa, ale z kilkoma różnicami. Testowałem u siebie w Studio One 18, ale po przeczytaniu internetu padło na One 15. Dlaczego? Oba modele zabrzmią troszkę raczej sucho, piekielnie szybko, piekielnie dynamicznie. 18 zejdzie odrobinę niżej, ale nie będzie to kolosalna różnica. Jej brzmienie w porównaniu do 15 będzie trochę bardziej otwarte, zrelaksowane, troszkę bardziej neutralne. Myślę, że z tego powodu 18 lepiej sprawdzi się w pracach masteringowych niż 15. Za to 15 moim zdaniem lepiej sprawdzi się do pracy z miksem. Jest cholernie szybkim monitorem, na pewno szybszym niż 18. To jest taki prawdziwy, charakterny badass z bliskiego pola. Ma całą masę własnego charakteru, a scena dźwiękowa będzie jeszcze bardziej bliska, jeszcze bardziej intymna. Z powodu właśnie tej szybszej i bardziej skondensowanej średnicy, moim zdaniem 15 sprawdzą się lepiej jako narzędzie do miksu niż 18. Translacja na obu modelach będzie imponująca. Coraz rzadziej odpalam Auratony dla sprawdzenia, czy wszystko się zgadza, a ostatnio głównie z ciekawości. Testowałem Amphiony wraz z oprogramowaniem Sonarworks. Faktem jest,
że po kalibracji mamy wrażenie, że obcujemy z jeszcze bardziej neutralnym, naturalnie brzmiącym pasmem. Mimo wszystko kosztem transientów, które stracą trochę swoją moc. Największy problem mam z tym, że kalibrując w ten sposób amfiony, odbieramy im trochę największy ich atut, czyli tą słynną translację, tą słynną sygnaturę brzmieniową, tą nierówność w charakterystyce częstotliwościowej. One tak działają i tak ma być. Wypłaszczając tę charakterystykę, stają się zupełnie innym, inaczej brzmiącym monitorem i mam obawę, że w ten sposób mogą stracić swoje magiczne moce. Tak więc używam czasami filtrów korygujących, ale tylko i wyłącznie w dole pasma do jakichś 120-140 Hz. Całą górę pozostawiam absolutnie nieruszoną. Chcę, aby amfion pozostał amfionem. No dobra, to mamy Amphion 115 za 9500, HyperX Encore za 1800, Kali Audio WS12 za 2700 i DBX za 200 zł. Razem 14 400 zł za pełnopasmowy, absolutnie profesjonalny zestaw do monitoringu, do miksu, którego translacja powali prawie każdego na kolana. Wpisujcie w komentarzach swoje propozycje na optymalne systemy do monitoringu w tym budżecie, ale i nie tylko.